wiedzą i doświadczeniem na temat przeglądu kodu, ale też chętnie poznam Wasze doświadczenia, co Wy sądzicie o pewnych tematach, także jeżeli macie jakieś uwagi albo pytania, to dawajcie znać na bieżąco. Czas mamy tutaj jakoś tam ograniczony, ale jeżeli nam się będzie przedłużać, to wtedy przeniesiemy te rozmowy po prezentacji, ale póki co zachęcam bieżąco do dyskusji. Dobra, no to na początek kilka słów o mnie i taki technologiczny kontekst. Ja jestem programistą Java od 2009 roku. Moje doświadczenie to były budowanie aplikacji webowych. Na samym początku byłem tak zwanym full stack deweloperem, a ostatnio przeszedłem na tę ciemniejszą stronę mocy, czyli backend. Mówię o tym, ponieważ ta prezentacja będzie właśnie skupiała się na tych rzeczach właśnie związanych z Javą, z językiem zorientowanym obiektowo. Na pewno nie będzie to jakoś skupione na frontendzie, ale tak naprawdę prezentacja jest na pewno niezależna od języka programowania, także wszystko jedno, czy kodujecie na co dzień właśnie w Javie, czy w C Sharpie, czy w Pythonie, w C, w JavaScriptie, czy czymkolwiek innym, nawet w takim brainfucku, to myślę, że Wam się też ta prezentacja przyda. I teraz pokrótce, czego możecie się spodziewać. Zaczniemy sobie od powiedzenia, czym jest code review i czym nie jest, bardzo krótko. Następnie, czemu powinniśmy robić code review. Potem, jak to code review robić. W szczególności, jak często, jak szybko. Powiem też parę słów o tak zwanych checklistach, listach kontrolnych, o psychologicznych aspektach, a także czego nie robić. Następnie powiem, jak przygotowywać pull requesty, czyli code review z tej drugiej strony, z tej strony autora. I w końcu o wadach i kosztach, jakie to narzędzie ma, jak sobie je minimalizować. I na samym końcu, czego mi brakuje obecnie w współczesnych narzędziach do review kodu. No i oczywiście podsumowanie i odnośniki do tych prac, do publikacji, na których się opierałem, robiąc prezentację, i też czas na jakieś pytania na koniec i komentarze. Dobra, to zacznijmy w takim razie może od takich kilku pytań do Was. Kto z Was w ogóle robi code review? Jakbyście mogli rękę do góry podnieść. Dobra, a jeszcze trzymajcie te ręce do osoby, które lubią to robić. Okej, jest trochę osób, fajnie. A czy są takie osoby, które nie lubią tego robić? To jest taka bardzo niefajna część dnia. No niewiele, jedna osoba w sumie, okej. Chciałbym tutaj właśnie przejść w ten sposób do celu tej mojej prezentacji, jakby co zostało, co mnie skłoniło do jej przygotowania. Więc właśnie zauważyłem, że dla wielu z nas code review to nie jest najprzyjemniejsza rzecz w trakcie naszego dnia pracy. Niespecjalnie lubimy to robić, raczej wolimy ten kod pisać i coś tworzyć. No i też myślę, że wiele z nas robi to trochę tak spontanicznie, trochę tak nieustrukturyzowanie, czyli dostajemy jakiegoś PR-a, no to po prostu bierzemy, przeglądamy go i coś tam sobie sprawdzamy, każdy to robi inaczej. Ja bym chciał Wam powiedzieć, co możemy zrobić, żeby ten proces był przede wszystkim przyjemniejszy, a dzięki temu bardziej efektywny. Więc zacznijmy od tego takiego krótkiego bardzo wstępu, czym jest code review. Tutaj akurat od kolegi dostałem taki obrazek wprowadzający jakieś pierwsze code review. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie, poszukamy definicji, to na Wikipedii znajdziemy coś takiego, że code review jest systematycznym sprawdzaniem kodu źródłowego. I ja już mam trochę problem z tą definicją, znaczy ja się nie bardzo z nią zgadzam. Oczywiście też nie twierdzę, że Wikipedia jest zawsze najlepszym źródłem informacji, ale pewnie pierwszym.
Natomiast znalazłem inne definicje, takie, że code review jest dyskusją pomiędzy jedną lub większą ilością deweloperów na temat zmian w kodzie, albo też taką dyscypliną, nawykiem do wyjaśniania kodu swoim koleżankom i kolegom. I te dwie kolejne definicje dużo bardziej do mnie przemawiają. Czym na pewno nie jest, znaczy też jakby, czemu to mówię, że będę tutaj prezentował i przedstawiał rzeczy związane z takim współczesnym code review, czyli to nie jest coś, co na przykład było 10 czy 15 lat temu, gdy nie istniały takie narzędzia jak GitHub czy Crucible i code review wyglądało tak, że ludzie spotykali się w sali na przykład z wydrukami swojego kodu źródłowego i dyskutowali na ten temat. Obecnie tak nie jest, więc warto sobie też uświadomić, że mamy teraz takie możliwości, takie narzędzia, że po prostu warto to robić i tak za bardzo nie ma już argumentów, żeby tego nie stosować. Natomiast z drugiej strony, czym to code review nie jest? Przede wszystkim nie jest to metoda na mierzenie jakości kodu. Znaczy ja się spotkałem czasem z takim podejściem, że ktoś na przykład zrobił jakiegoś PR-a i później dostał, nie wiem, 30 komentarzy i mówił, że o kurczę, 30 komentarzy dostałem, no to chyba jestem kiepski ze mnie gość, słaby kod piszę. Zupełnie nie o to chodzi. Jeżeli dostajemy dużo komentarzy, to moim zdaniem świadczy tylko o tym, że ten proces i to narzędzie po prostu działa i należałoby się nawet z tego cieszyć. Inną rzeczą, którą code review nie jest, nie powinniśmy tak traktować, to sposób na taką ewaluację jakiejś wydajności programistów. Ja się co prawda z tym nie spotkałem, ale słyszałem o takich przypadkach, że w jakiejś firmie na przykład bonusy okresowe zależało od tego, menadżer patrzył na to, kto ile ma średnią, dostaje liczbę komentarzy w review i na tej podstawie ten, kto miał najmniej, dostawał ten bonus. Tak? No to jest już taka bardzo patologiczna sytuacja i to jest bardzo złe podejście, to wprowadza strach. Z jednej strony ja się boję w ogóle tego pull requesta zrobić, z drugiej strony boję się go robić, tak, reviewować, mówiąc nie po polsku bardzo ten kod, no bo w sumie to lubię tego kogoś w zespole i to, że mu dam dużo uwag, nie chcę, żeby to wpłynęło negatywnie na jego jakąś tam ocenę. No i też, tak jak na tym obrazku, warto pamiętać, że to nie jest taki wprost sposób na wyłapanie błędów i jakby taką dbanie o jakość, tak, sensu stricte, bo to powinny robić testy. Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak na tym obrazku, że ta osoba z lewej strony mówi, że nie muszę tam tego kodu sprawdzać, bo przecież ten ktoś to na review wyłapie, jak mam jakieś błędy, a ta osoba, która reviewuje, tak, przegląda kod, mówi, że nie muszę tego sprawdzać, bo ten ktoś przecież ufam mu, na pewno zrobił to dobrze. No i teraz pytanie kolejne do Was, już takie otwarte. Czemu w ogóle robicie przegląd kodu? Jaka jest Wasza główna motywacja? Ktoś? Żeby wszyscy kodowali podobnie. OK. To jest jedna rzecz. Ktoś jeszcze ma jakiś... Część definition of done. Jasne. A po co w sumie? Po co jest to częścią tego definition of done? OK. Mów, to ja się napiję. Znaczy, chodzi o to, że w momencie, kiedy ja sam robię jakieś coś, może się okazać, że coś przeoczyłem. Dodatkowa para oczu albo dwie bardzo pomagają. No tak. OK, czyli jakaś taka pomoc, żeby... OK. No dobra, to teraz chciałbym Wam pokazać wyniki takich badań zrobionych w 2013 roku i pewien zespół badaczy, że tak powiem, zadał ludziom w iluś tam firmach
pytanie, co was motywuje, dlaczego robicie to code review. I każdy miał do wyboru 3 odpowiedzi mógł dać i w jakiejś tam kolejności, tak? Czyli najważniejszy powód to jest ten, a trochę mniej ten, a trochę mniej ten. I teraz tu są wyniki tego i widać, że te pierwsze 2 miejsca to jest, ludzie odpowiedzieli, że głównym powodem, dla którego robią to review, to jest znajdywanie defektów w kodzie, jakieś usprawnienia kodu i to są takie 2 główne, a później jakieś alternatywne rozwiązania, transfer wiedzy i tak dalej, i tak dalej. I później była druga część tego badania, w której wzięto, że tak powiem, na warsztat ileś właśnie takich pull requestów, takich code reviewsów i każdy komentarz przydzielono do jednej z kategorii, czego on dotyczy i podsumowali, zrobili podsumowanie tego. I co się okazało, że najwięcej komentarzy miało związek z ogólnie takim polepszeniem kodu, na drugim miejscu było jakieś tam zrozumienie, trzecie to jest jakaś komunikacja w zespole i dopiero na 4. miejscu to było znajdowanie defektów. Więc tutaj jakby te oczekiwania i rzeczywistość się troszeczkę, że tak powiem, rozjechały. I podsumowanie tego badania było takie właśnie, że nasze badanie pokazało, podczas gdy znajdowanie defektów pozostaje główną motywacją dla robienia przeglądów kodu, to sam przegląd kodu tak naprawdę to, co nam wnosi i daje, to jest właśnie transfer wiedzy, zwiększona świadomość, to jest taka zespołowa i tworzenie alternatywnych rozwiązań do danego problemu. Inne badanie z 2014 roku podsumowuje też swoje wyniki w ten sposób, że 75% komentarzy dotyczyło takiego rozwoju oprogramowania, a tylko 25% jakby stricte takiej funkcjonalności i błędów. I tutaj ci autorzy tego badania sugerują, że właśnie MCR, czyli ten Modern Code Review, może być rekomendowane dla systemów, które wymagają utrzymywalności, mówiąc w ten sposób, takie, które po prostu długo żyją. No i nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie. Ja przez te prawie 10 lat pracowałem tylko w systemach, które były, jakby w zamiarze było to, że one będą naprawdę długo, tak? Czyli ja się nie spotkałem z systemem, że no wiesz co, to jest taki projekt, no robimy go przez pół roku, ale po pół roku go zamykamy. No zawsze było tak, że tu jest jakiś projekt, mamy na razie plan na 2 lata, póki co wiemy, co będziemy robić, a po 2 latach jeszcze nie wiemy, co będziemy robić, ale mamy plany już na 5 lat, nie? Więc to jest też takie, wtedy, jeżeli jesteście w takim projekcie, to jest dobre miejsce, żeby korzystać z tego. Więc jakby podsumowując to, co chcę wam tutaj przekazać, dlaczego powinniśmy robić przegląd kodu, to właśnie przede wszystkim po to, żeby zacząć dyskusję na temat kodu, żeby promować komunikację, żeby dzielić się wiedzą zarówno o samym projekcie, jak i o kodowaniu, zmniejszać ten tak zwany buzz factor. To jest dla tych, co nie znają, no to jest taki buzz factor, mówi, ile osób z danego projektu musiałoby ulec wypadkowi, żeby ten projekt nie mógł się już dalej toczyć, tak? Bo po prostu cała wiedza jest w rękach tych ludzi. Więc chodzi o to, żeby ten buzz factor zwiększać, jak najwięcej ludzi, być jak najbardziej elastycznym zespołem. No i oprócz tego kolejny ważny powód to jest takie dzielenie się własnością, powiedzmy, tego kodu. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, że to jest mój kod, a to jest twój kod i na przykład jak wychodzą jakieś błędy, to później mówimy, nie, to ja tego nie poprawię, bo to jest twój kod, to ty go musisz poprawić, a tego kogoś nie ma na przykład, bo jest na zwolnieniu, czy jest na urlopie i nagle nie ma kto tego kodu poprawić. Dzięki Code Review mamy daje nam taki efekt, że ten kod jakby, ktoś go pisze, ale jest to review i po tym review, po tym jak trafia do mastera, to już ten kod jest nasz, tak? I każdy bierze za niego odpowiedzialność. No i kolejny ważny powód to jest to, żeby się uczyć. Uczyć od innych, uczyć innych, bo też jak uczymy innych, to też sami dużo bardziej się rozwijamy. No to jest po prostu bardzo dobre źródło wiedzy, zobaczyć jak ktoś coś zaimplementował.
No i oczywiście w efekcie powoduje to, że mamy lepszą jakość kodu i zmniejsza nam się ilość defektów, ale to jest taka trochę taki cel jakby poboczny. OK, no i kolejne pytanie do Was. Jak robicie przegląd, jak robicie review? Jak dostajecie takiego pull requesta, to nie wiem, co pierwszego robicie? Czy w ogóle macie tu jakieś swoje techniki, że tak powiem? Od góry do dołu. Patrzysz, ile jest. No tak, to jest bardzo ważne. Czy się build nie wysypał? OK. Też rodzaj zmian. Jeżeli to jest tak, że widzę, że jest dużo zmian w kodzie, no to prawdopodobnie ściągnę sobie brancha, przepatrzę, co tam się wydarzyło Tak. i ewentualnie sobie siądę z tym kimś protego nad tym kodem i przepatrzymy, co tam się dzieje we dwóch. Tu być może peer programming będzie lepszy. A jak Jasne. jakieś tam poboczne rzeczy, nie wiem, ktoś pozmieniał te translacje albo inne takie rzeczy, tłumaczenia, no to być może niekoniecznie. Czy to w miarę jest zgodne, chyba że jest klub, który sprawdza zgodność z formatem. OK. No dobra. Tu kilka takich odpowiedzi padło, do których będę nawiązywał. Tutaj teraz Wam przedstawię jakby mój punkt widzenia. Przede wszystkim najważniejszy jest kontekst, czyli musimy wiedzieć, co tak naprawdę było do zrobienia. No bo jeżeli nie wiemy, co było do zrobienia, no to nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę ocenić, bo może ktoś coś zrobił dobrze, ale to coś nie rozwiązuje tego problemu, który był. Trzeba dojść do problemu. Ta sama zmiana może być dobra lub zła w zależności od kontekstu. I to jest tam, nie wiem, w tych zapowiedziach było takie tam pytanie, czy to zawsze jest mieć dobrze lodówkę pełną jedzenia. Nie? No ogólnie tak, fajnie jest mieć co jeść zawsze, no ale jak wyjeżdżamy na 2 tygodnie, mamy lodówkę pełną jedzenia, no to słabo, nie? Bo nam się zepsuje. W Javie, czy dobrze, że ktoś zrobił, nie wiem, kod synchronizowany? To zależy, bo jeżeli wiemy, że będzie używany wielowątkowo, no to OK, to jest to potrzebne, ale jeżeli wiemy, że nie, to jest już nadmiarowe i zbędne. Więc musimy wiedzieć, co było do zrobienia. Następnie powinniśmy znaleźć jakieś miejsce, żeby wystartować. I właśnie ktoś powiedział, że od góry do dołu, tak, robimy ten code review. No i to jest, ja to porównuję do czegoś takiego jak, nie wiem, pisząc pracę magisterską, mamy już tam prawie całą gotową, wszystkie rozdziały i chcemy oddać promotorowi. No i fajnie, oddajemy promotorowi tę pracę, ale nie oddajemy jej w tej kolejności, w sensie taką, jak sobie założyliśmy tych rozdziałów, tylko nagle sortujemy te rozdziały alfabetycznie po tym, jak one się nazywają, nie? I dajemy w takiej kolejności. No to generalnie nie ma sensu. I ja zawsze staram się znaleźć takie miejsce, od którego zacząć. No w 99% to jest pewnie jakiś test, który opisuje tę zmianę. Patrzę, co jest w tym teście, a następnie szukam kodu, że tak powiem, produkcyjnego, który ten test spełnia, że tak powiem. I później oczywiście no to już jest tam jakoś różnie, to nie jest ściśle zdefiniowana kolejność. OK, kolejna rzecz to jest taka, jeszcze tu zobacz, tak, dobra. Kolejna rzecz jest taka, żebyśmy się nie spieszyli, jak robimy code review, bo to też jest, nie wiem, ja się tak spotykałem często z takim podejściem, że no wiesz co, ja już wszystko tam napisałem, to weź mi tam tylko klepnij tego PR-a i już jedźmy dalej, już nie blokuj mnie. A to właśnie też nie o to chodzi. Znalazłem taką gdzieś fajną analogię, która mówi, że to code review to jest powinno być bardziej tak jak zwiedzanie niż jak jazda po autostradzie. No bo jeżeli jedziemy po autostradzie, to naszym celem jest to, żeby dostać się jak najszybciej z punktu A do punktu B. A w code review nie chodzi o to, żeby jak najszybciej dać komuś approve, no bo po co to wtedy robić, tylko właśnie, żeby się przyjrzeć temu, co ten ktoś zrobił, na spokojnie się zastanowić, czy my to rozumiemy, czy to jest dla nas OK, czy to jest dla nas wystarczająco dobre, bo za chwilę będziemy z tym kodem pracować, będziemy go używać. Chcemy, żeby był jakiejś tam wystarczająco dobrej jakości. Więc jeżeli tak jak idziemy i gdzieś zwiedzamy, no to najpierw sobie zobaczymy jakieś ogóły, ale im dłużej się będziemy przyglądać,
tym więcej szczegółów będziemy dostrzegać. Tak samo jest z tym przeglądem kodu. Im dłużej poświęcimy czasu, tym więcej jakichś szczegółów znajdziemy i to nam przyniesie lepsze efekty. Co się wiąże z tym, że właśnie będziemy przechodzić przez kod więcej na pewno niż jeden raz. Przez każdy plik będziemy sobie tak potem skakać, to jest zrozumiałe. Ja też staram się, jeżeli czasem są takie przeglądy, że nawet jest jakaś pojedyncza linijka zmieniona i ja wtedy zachęcam poświęcić, nie wiem, minutę, dwie na to, nawet na tę jedną linijkę, bo tam tak naprawdę wbrew pozorom można sobie bardzo dużo pytań zadać. Jeżeli to jest jakaś, nie wiem, jakaś metoda, która jest zmieniona, to czy ona ma, czy ta nazwa jest rzeczywiście OK, czy to jakoś tam współgra, a może można użyć czegoś innego, co już istnieje i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę ta minuta nas, że tak powiem, nie zbawi, a może nam przynieść dużo korzyści. No i też polecam spojrzeć na code review jako taką możliwość, żeby czegoś się dowiedzieć, bardziej niż taki nieprzyjemny obowiązek, bo to nam dużo zwiększy motywację. Jeżeli podchodzimy do czegoś, OK, mam teraz PR do przejrzenia, fajnie, to może się czegoś ciekawego dowiem. Z drugiej strony mówiłem o tym, żeby się nie spieszyć, ale też nie powinniśmy spędzać zbyt dużo czasu. I tutaj są takie badania takiej firmy, która się nazywa SmartBear. Ona miała kiedyś narzędzie, które się nazywało Code Collaborator. Ja czego nie używałem, ale to było narzędzie do właśnie robienia code review. I tam właśnie ludzie popełnili taką książkę właśnie z badaniami. Badali, jak ludzie robią review. I z tych badań właśnie wynika, że nie jesteśmy w stanie za bardzo ogarnąć więcej niż 500 linijek kodu. No, nasze mózgi są dość jakoś tam ograniczone, tak? Jeżeli jest jakaś za duża zmiana, no to po prostu nie jesteśmy jej w stanie ogarnąć. Ja tutaj zachęcam, jeżeli mamy taki bardzo duży PR, żeby zwrócić się do autora, czy nie można jakoś tego podzielić, bo tu generalnie nie jesteśmy w stanie zrobić tego efektywnie, jeżeli on jest tak duży. Podobnie jest z czasem. Znaczy, jeżeli znowu to też te badania pokazały, że pojawiały się komentarze, ale po 60 minutach to już liczba tych komentarzy praktycznie już nie wzrastała, co wskazuje na to, że też znowu nasze mózgi po prostu, ta praca, robienie review to jest taka, powiedziałbym, rzecz pasywna, więc nas też dużo bardziej absorbuje i męczy. Więc tutaj było pokazane, że po 60 minutach już tak naprawdę, jeżeli będziemy się dłużej nad tym kodem pochylać, to tak naprawdę nic z tego nie wyniknie już. To nie ma za bardzo sensu. Dlatego po 60 minutach warto zrobić sobie przerwę, powiedzmy 20 minut i po tej przerwie wrócić. Jeżeli ten PR jest aż tak duży. I mówiąc o wielkości też, warto powiedzieć sobie nie tyle o ilości linii kodu, bo zdarzają się na przykład takie PR-y, w których, nie wiem, ktoś zrobi jakiś refactoring na zasadzie zmieni jakieś nazwy kilku metod, żeby tam jakoś były spójne, no i w ten sposób zmieni naprawdę te 500 linii kodu w różnych plikach, ale jeżeli my wiemy, że to jest tylko taki refactoring, to dość łatwo będzie nam przejść przez te 500 linii kodu i zobaczyć tylko, że mu się tam ręka nie omsknęła, że jakiś tam nie zakomentował jakiejś linijki kodu przez przypadek i to będzie OK. Ja mówię o takim właśnie Single Responsibility Principle na poziomie review kodu, czyli nasza zmiana powinna tak naprawdę adresować jedną jakąś rzecz. I to bardzo ułatwia skupienie się na tym podczas review, że wiemy, OK, jedna rzecz została zmieniona, wiemy, co trzeba sprawdzić i pod tym kątem przeglądamy ten kod. I tutaj taki fajny tweet ktoś kiedyś zapostował. Poproście programistę, żeby zreviewował 10 linii kodu i znajdzie wam da wam 10 komentarzy. Poproście go, żeby zreviewował 500 i powie, że wszystko jest OK. Nie wiem, czy to znacie, ja to miałem wielokrotnie, tak? Tu jest taka właśnie uwaga, jeżeli nie dostajemy żadnego komentarza w review, to też może nie cieszmy się za szybko, bo być może nikt tak naprawdę na to nie spojrzał, albo spojrzał tak bardzo, bardzo pobieżnie. Teraz kolejne rzeczy.
o tym, jak to robić efektywnie. Przede wszystkim kolejna rzecz jest taka, że każdy powinien to robić w zespole. Znaczy, żeby nie było jakiejś takiej sytuacji, że nie wiem, junior nie będzie przeglądał kodu seniora, no bo co ten junior może takiemu seniorowi powiedzieć, tak? To nie w tę stronę. Absolutnie nie. Właśnie juniorzy powinni reviewować kod seniorów po to, żeby się uczyć i żeby ten przepływ wiedzy był. Kolejna rzecz jest taka, że lepiej ten kod samemu przejrzeć, niż poprosić autora, że tak powiem, o taką prezentację, nie? O, duży jest, nie wiem, jest duży PR, to chodź tam, powiesz mi, co tam miałeś na myśli, co zrobiłeś i tak będzie szybciej. Tu jest taka pułapka w tym, że jeżeli się go zapytacie, to po pierwsze on wam może powiedzieć, co chciał zrobić, ale niekoniecznie to zrobił, tak? Bo może gdzieś tam się jego intencje z tym, co jest w kodzie, rozjechało. Źródłem prawdy jest zawsze kod, tak? Więc warto patrzeć na kod. A dwa, to jest też coś takiego, że po prostu no, jak on wam będzie tłumaczył, to wszystko będzie jasne i klarowne i super, tylko jak wrócicie do tego kodu za tydzień lub za miesiąc, to może się okazać, że macie właśnie te dużo pytań, które byście mieli, jakbyście sami przejrzeli ten kod i teraz je macie, a tej osoby na przykład nie ma, bo znowu jest na urlopie, czy już nie pracuje i tak dalej, więc warto to robić samemu, dawać jakieś uwagi, a później na przykład dopiero siadać z autorem. Kolejna rzecz jest taka, to już tak bardzo z autopsji, że tak powiem, jeżeli coś jest napisane w inny sposób niż my byśmy to zrobili, to warto pamiętać o tym, że to niekoniecznie znaczy, że to jest źle. Po prostu jest inaczej. Tak? Ja się często łapię na tym, że po prostu widzę coś, dla mnie to jest dziwne i zaczynam tam pisać, że no wiesz co, ja bym to zrobił tak i w ogóle. I okej, możemy to napisać, to jest też okej, bo wtedy ta druga osoba pozna jakiś inny punkt widzenia. Natomiast jeżeli dochodzimy do sytuacji, że mamy jakieś dwa rozwiązania tego samego problemu i tak naprawdę jedno ma swoje wady i zalety, drugie ma swoje wady i zalety, to ja wychodzę z założenia, że to jest wybór autora tego kodu, które rozwiązanie wybierze. Jeżeli oczywiście są jakieś ewidentne przeciw, żeby jego rozwiązanie wybrać, to tak, ale jeżeli są jakieś równorzędne, to wybieramy kod autora. Kolejna taka rzecz, która może być taką małą pułapką, to jest taki moment, gdy kod wymaga jakiegoś wyjaśnienia. Znaczy widzimy coś i nie rozumiemy tego. I teraz możemy nie rozumieć, no bo możemy nie mieć wystarczającej wiedzy takiej powiedzmy jakiejś domenowej, projektowej, a być może ten kod został no, nie najlepiej napisany. No i teraz taką chyba dość intuicyjną i naturalną rzeczą jest, że idziemy do autora i się pytamy, co tam miał na myśli, o co chodziło, bo trochę nie rozumiemy. I to może być właśnie trochę złudne, bo wtedy on wam to wytłumaczy dość szybko, bo on w tym siedzi i wy to znowu powiecie, aha, no tak, no masz rację, to jest proste, ale najprawdopodobniej znowu za jakiś czas o tym zapomnicie. Lepiej jest zapytać się w takiej sytuacji innego członka zespołu, czy rozumie ten kod. Teraz jeżeli on rozumie ten kod, no to pewnie rzeczywiście jest tak, że to my mamy jakieś, że tak powiem, braki i czegoś nie wiemy, w ten sposób się douczymy, ale jeżeli on tego kodu też nie rozumie, no to już jest jakiś wskaźnik do tego, że okej, to może spróbujmy coś zmienić w tym kodzie, żeby dla wszystkich było jasne, co się dzieje. Kolejna ważna rzecz, jeżeli właśnie ktoś coś wyjaśnia, czy są jakieś komentarze, to przekujmy je na kod, żeby one nie zostawały w tych pull requestach, bo tam raczej się już nie zagląda po tym, jak kod zostanie zmerdżowany. Czyli na przykład, nie wiem, róbmy refactoring, typu wyjaśniajmy coś, zmieniając nazwę metody, klasy i tak dalej, zmiennej. Nie jestem fanem komentarzy w kodzie i uważam, że powinniśmy ich unikać. Jeżeli nie da się wyjaśnić samym kodem, no to wyjaśnijmy to testem, tak? Napiszmy ten test, który wyjaśnia ten jakiś przypadek brzegowy. I kolejna rzecz to jest taka, żebyśmy zwracali uwagę na to, jak ktoś popełnia te same błędy. Tak? Któryś raz z rzędu dostajemy PR-a, jak ktoś robi ten sam błąd, no to nam się powinna jakaś lampka zapalić, że no może nie powinno tak być. Dobra, i teraz kolejne pytanie do Was.
Jak często robicie review? Tak mniej więcej, nie wiem, raz na parę dni, raz dziennie, kilka razy codziennie, raz dziennie. Okej. To dobrze, to mnie bardzo cieszy, bo chcemy uniknąć takiej sytuacji, jaka jest na tym obrazku, że ktoś coś zrobił i czeka 2 tygodnie na review, tak? To jest coś, czego chcemy unikać, więc powinniśmy to robić jak najbardziej regularnie, przynajmniej właśnie raz dziennie. Też wyznaję taką zasadę, przyjmuję taką zasadę, że jeżeli pull request jest stworzony dzisiaj, to najpóźniej jutro on już powinien być przejrzany przez kogoś. I teraz, jeżeli mamy z tym problem, bo tak jak powiedzieliśmy, że nie jest to może najbardziej ulubiona część naszego dnia w pracy, to warto po prostu postarać się zrobić z tego jakiś taki nawyk, tak? To ja to porównuję do mycia zębów, tak? No, ja na przykład dla mnie to nie jest jakoś tam przyjemne, tak? Robię to, bo wiem, że mi to służy, ale robię to odruchowo, tak? Bo to jest nawyk, nie? I tak samo jest trochę z tym code review. Możemy się umówić w taką sytuację, że umówiliśmy się w zespole, że robimy codziennie po lunchu, siadamy i robimy review, tak? Możemy się umówić, że rano. Nie każdy musi robić w tym samym czasie, ale ważne, żeby każdy miał ten swój nawyk i wtedy po prostu idzie to dużo łatwiej. No i czasem efektywnie jest po prostu rzeczywiście pójść i porozmawiać, niż przepychać się na tym GitHubie, ale tak jak powiedziałem, zbiliśmy te wszystkie uwagi, które mamy i dopiero później pójdźmy, porozmawiajmy z autorem. Dobra, i kolejne pytanie do Was. Czy ktoś z Was używa checklist, takich list kontrolnych podczas robienia code review? Jest parę osób. Fajnie, ale niewiele. No właśnie, i teraz tutaj jest właśnie taki obrazek wprowadzający, że ktoś tam się przygotowuje do swojego ślubu, wesela bez checklisty, no i super, fajnie, powiedz mi, jak Ci idzie, nie? Bo tak naprawdę te checklisty są wszędzie wokół nas. Chirurdzy podczas operacji używają checklist, tak? Piloci przed startem używają checklist. Serwis sprzątający ma swoje checklisty, na których tam sobie odhacza, co było sprzątnięte i kiedy. Sam nie ruszam się na zakupy bez takiej listy zakupów, tak? Bo po prostu kupiłbym dużo, albo dużo więcej, albo czegoś bym nie kupił. Więc myślę, że każdy z nas używa na co dzień i warto to wprowadzić do review kodu właśnie. Jak to będzie wyglądać? Więc trzeba się zastanowić, czego oczekujemy od review, co jest dla nas ważne i sobie to spisać po kolei. To będzie się oczywiście różniło pomiędzy projektami, to jest jakby naturalne. No i też nie będzie jakieś tam wyryte w kamieniu, tak? Jakby to będzie ewoluować. Projekt się będzie zmieniał, no to te listy też mogą się zmieniać, bo będziemy na inne rzeczy można zwracać uwagę. Co jest ważne, żeby umieścić tam rzeczy, których może brakować, bo znowu nasze mózgi są łatwo nam znaleźć, że coś jest jakiś błąd, się źle napisane, ale jak czegoś brakuje, to już nie jest tak łatwo nam to wychwycić. No i w końcu, jeżeli już mamy tę swoją listę kontrolną, to używajmy jej do swojego własnego kodu. Tak? Zanim wypchniemy tego PR-a, no to zastanówmy się, czy jakby sami byśmy byli zadowoleni robiąc sobie to review i co możemy zrobić jeszcze zanim wypchniemy to dalej. Tutaj chciałem się z Wami podzielić moją taką przykładową checklistą i na pierwszym miejscu jest to, co już wspominałem, czyli ten kontekst, jakie było zadanie, co było do zrobienia, czy jest to poprawnie, jest to wystarczająco dobrze opisane, jaki był powód tej zmiany. Następnie staram się zastanowić, jak ja bym to zaimplementował, oczywiście na takim bardzo ogólnym poziomie, ale po to, żeby się tak chwilę jakby w ten temat skoncentrować się na tym problemie i czego tam się tak naprawdę spodziewam. I później sobie to odnoszę, czy to się jakoś mocno różni, czy nie. Kolejna rzecz, no to które testy opisują tę zmianę i później w jakiej kolejności będę przeglądał ten kod. Oczywiście to są pierwsze 2-3 pliki, tak? To nie więcej. Nie chodzi o to, żeby wszystko sobie układać. Kolejna rzecz to
Dla mnie ważne, czy kod jest łatwy do czytania, włączając i może przede wszystkim testy. Czy klasy są w odpowiednich pakietach. No i tutaj akurat jeżeli chodzi o GitHuba, to nie jest to takie najłatwiejsze, bo ten interfejs jest dość słaby. Ja używam jakiegoś pluginu, który nie pamiętam jak się nazywa, który mi pokazuje takie drzewko pakietów, ale najczęściej tak jak robię review, to po prostu robię tak, że checkoutuję gałąź do idei i tam sobie patrzę na pewne rzeczy. Następnie, czy klasy zmienne, metody są dobrze nazwane, czy to, jak się to się czyta, czy ma to sens, czy to jest jakoś zgodne z tą nomenklaturą, którą ogólnie używamy. Kolejna rzecz, czy każda nowa klasa posiada pojedynczą i jasną odpowiedzialność, żeby nie łamać tej zasady SRP. Kolejna rzecz, czy każda zmiana jest pokryta testem. W szczególności, czy każda nowa klasa ma jakieś tam odpowiednie testy. Kolejna rzecz to, czy jakieś testy zostały zmienione. I jeżeli tak, to tutaj warto się na spokojnie zastanowić, czy to na pewno było dobrze, że ten test został zmieniony, bo to oznacza, że ktoś zmienił działanie systemu. I teraz pytanie, czy ktoś pisał kod, test mu przestał przechodzić, więc sobie nagiął test, żeby mu przechodził, czy rzeczywiście te wymagania się zmieniły i ta zmiana testu jest potrzebna. Warto to na spokojnie sprawdzić. Kolejna rzecz, czy jakieś testy zostały usunięte. No i znowu trzeba się 2 razy zastanowić, czy na pewno ta funkcjonalność nie jest już potrzebna, czy to już działa inaczej. I ostatnia rzecz, no to czy kod jest dobrej jakości, no to jest jakby temat bardzo szeroki i to też będzie zależało od projektu. Ja sprawdzam rzeczy typu ten solid, dry keys i tak dalej. Natomiast co to znaczy dobry kod, no to już mówię, zależy od projektu. Jedną z takich miar jakości kodu mogą być WTF na minutę podczas review, tak? Można też i tak. Dobra. I teraz tym bardzo słabym żartem prowadzącego przechodzimy do kolejnej części psychologicznych aspektów przeglądu kodu. Więc chciałbym Wam trochę zwrócić na to uwagę i przypomnieć, że programiści są też ludźmi, tak? W takim sensie, że no możemy być czy pracować z ludźmi, którzy są, nie wiem, bardzo introwertyczni, lubią pracować w samotności, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy uczucia. I kolejna rzecz jest taka, że robiąc review posługujemy się tylko tekstem. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym hasłem, że słowa to jest tylko 7% naszej komunikacji, tak? Bo reszta to jest, nie wiem, tembr głosu, gestykulacja, mowa ciała i tak dalej. Te 7% to jest takie tam wysane z palca i to jest nieprawda i to właśnie jakby nie ma żadnych dowodów, że jest ta 7, ale to pokazuje, uzmysławia nam, że rzeczywiście my jako ludzie nie komunikujemy się tylko słowami, tylko jest bardzo dużo innych elementów. I warto o tym pamiętać, bo tak jak wiecie, nie każdy żart na komunikatorze czy przez SMS-a będzie śmieszny, bo gdzieś tam ktoś może tej ironii nie wyczuć w głosie. Nie? I biorąc to pod uwagę, warto pamiętać, żeby przede wszystkim być dla siebie miłym, robiąc review. Jak to zrobić? Używajmy słówka proszę. Tu przykłady są po angielsku, bo ja nigdy nie robiłem review po polsku, zawsze robiłem po angielsku, ale to się łatwo jakby da przetłumaczyć, oczywiście. Więc używajmy słówka proszę, używajmy formy my zamiast ty, czyli czy moglibyśmy coś zmienić w tym kodzie w ten sposób. To zupełnie zmienia nastawienie. I warto właśnie to, co przed chwilą zrobiłem, używać formy pytającej. Czyli zamiast na przykład mówić extract a method, możemy zapytać what do you think about extracting a method, tak? Jakby to przekaz jest jakby ten sam, ale forma jest inna i zupełnie inaczej to odbieramy, tak? Nie odbieramy tego jako atak, tylko jako jakąś prośbę, zapytanie i to może się wydawać takie błahe, ale to jest taka moim zdaniem mała zmiana, która dużo zmienia. Kolejny przykład, właśnie zamiast tam pisać add a test, to how about, albo have you considered, albo I would rather, what's your opinion, tak? Bardziej w takiej formie otwartej komunikacji.
No ale trzeba uważać, znaczy nie każde pytanie spełnia jakby tę funkcję, no bo jeżeli się zapytamy how in the world you could miss that, no to już jakby wiadomo, że to jest takie agresywne i nie o to chodzi. No i właśnie, to jest też takie pytanie do Was, do zastanowienia, jak się czujecie, jeżeli wiecie, że jedyne, co może Was spotkać po tym, jak wystawicie PR-a, to będzie po prostu grat jakichś uwag, że to jest źle, a zmieńmy to, a to w ogóle nie tak. A jak się czujecie, jeżeli wiecie, że na przykład ktoś może Was pochwalić albo za coś podziękować, za coś docenić, no myślę, że to zmienia bardzo dużo i warto to robić. Dlatego kolejna moja rada to jest, żeby dawać komplementy, tak? Na przykład duży plus za to, że użyłeś tutaj, nie wiem, kompozycji zamiast dziedziczenia. Albo fajnie, że posprzątałeś ten nieużywany kod. Znowu to się może wydawać błahe, tak? No i tak to będzie musiał, w sensie jakby za to mu niby płacą, tak? To co ja będę jeszcze dziękował. Ale to buduje właśnie atmosferę w zespole i też sprawia, że później też ci ludzie są bardziej skłonni też poprawiać te rzeczy, które są do poprawienia, tak? Lepiej przyjmują tę część krytyczną. I wskazujmy też miejsca, gdzie się czegoś nauczyliśmy. Na przykład tam, że nie znałem tej biblioteki i fajnie, wygląda bardzo ciekawie, dzięki, że mi to pokazałeś. To też jest bardzo fajna rzecz. Czyli podsumowując, mamy takie komentarze, które możemy dawać podczas review, no to będą jakieś pytania, żeby coś doprecyzować, wyjaśnić, będą sugestie o jakieś zmiany, będą oczywiście czasem takie typowe prośby, że musimy coś zmienić, bo ktoś ewidentnie popełnił błąd, to jest jasne, ale też pamiętajmy o komplementach, o docenianiu, o mówieniu dziękuję. No i tutaj tak właśnie trochę, oczywiście z przymrużeniem oka, nawiązanie do tego, co mówiłem, że jest sobie code review, tak, no i jedna osoba mówi, że no okej, no przynajmniej nie musimy opłuskować tego kodu przed tam gdzieś zdeployowaniem, nie? I podstawowa zasada, zawsze staraj się znaleźć coś pozytywnego. To jest oczywiście przejaskrawione, ale moim zdaniem lepiej iść w tę stronę, niż dawać tylko jakieś komentarze negatywne i prośby o zmianę i coś tam jest źle. Kolejna rzecz jeszcze w tych psychologicznych aspektach, na tym rysunku takie wprowadzenie, jedna osoba prosi drugą, żeby coś tam mu zrecenzowała, no i prosi, żeby zaznaczył to, co jest źle tam na zielono. No i ta osoba druga czyta, no i w pewnym czasie zaznacza tego drugiego gościa. I to jest taka uwaga, żeby właśnie nie komentować ludzi, nie adresować tych komentarzy do ludzi, tylko rozmawiajmy o kodzie. Czyli na przykład właśnie zamiast mówić, że zapomniałeś napisać testu, powiedzmy, że brakuje nam tu testu, tak? To jest fakt, bo on może wcale nie zapomniał, może z jakichś przyczyn rzeczywiście go nie napisał, bo jest ten test gdzie indziej, na przykład integracyjny, a nie jednostkowy. Albo nie mówić, że wiesz co, zapomniałeś, nie zainicjalizowałeś tych zmiennych, tylko mówisz, bo powiedzieć, nie widzę, gdzie te zmienne są zainicjalizowane. No bo faktycznie może tak być, że one są gdzieś zainicjalizowane przez, nie wiem, jakiś zewnętrzny komponent czy cokolwiek, tak? I to mówię, jest forma taka mniej agresywna. Doceniajmy też, że właśnie możemy się uczyć podczas tego procesu, bo to zmienia nasze nastawienie. No i bądźmy też świadomi takich mechanizmów dawania informacji zwrotnej. Jest taka teoria, że jeżeli chcemy przekazać komuś jakąś informację zwrotną i żeby to zadziałało, no to na taką każdą jedną negatywną informację fajnie by było, jakby wcześniej czy w trakcie usłyszał jakieś 3 inne, tak? Bo to chodzi o to, że budujemy relacje z tym drugim człowiekiem, a nie tylko mu każemy się jakoś zmieniać i coś robić inaczej. I to oczywiście ważne jest to, żeby to było szczere, tak? Znaczy nigdy jeżeli coś jest napisane źle, to nie kłammy, że fajnie to napisałeś, super. I tak jeszcze 2 razy potem, żeby ci tam później powiedzieć coś niemiłego. Nie o to chodzi. To chodzi o szczerość, ale właśnie jakby zwracam na to uwagę, jeżeli będziemy dawać te pozytywne komentarze, to wtedy łatwiej będą przyjmowane te, nazwijmy to, negatywne i łatwiej nam się będzie współpracować. Wreszcie też moim zdaniem powinniśmy mieć z tyłu głowy, że właśnie komentarze i uwagi wszelkie na review nie powinny być takim powodem do tego, żeby się wstydzić i myśleć sobie, że właśnie kolejny komentarz to mój kod jest beznadziejny, tylko raczej właśnie cieszyć się, że to review działa, że się jakoś uczymy, że wiedza przepływa, rozmawiamy w zespole
i to jest dobra rzecz. No i też taka fajna rzecz, która wynika z review, to jest taka, że uświadamiamy sobie, że każdy te błędy robi. Mniejsze lub większe, ale każdy zawsze można coś poprawić, tak? I ja miałem przyjemność pracować z naprawdę dobrymi specjalistami w jednej z firm i takimi znanymi, których ja też bardzo uważałem za dobrych gości i przyszedł czas, że musiałem jakieś review zrobić i ja czegoś nie rozumiałem. No i była taka myśl, że no dobra, jak ja tego nie rozumiem, no to pewnie jestem słaby i głupi, nie? No bo jak on to napisał, to na pewno to jest super. Ale jakby no, przełamałem ten opór w sobie i oczywiście napisałem, że wiesz co, tego nie rozumiem, jakby nie wiem o co chodzi, czy możemy o tym pogadać. No i nagle się okazało, że pogadaliśmy, no i ktoś mi to wyjaśnił, ale stwierdził, że no kurczę, jak ja ci to muszę to wyjaśniać, znaczy, że ja to zbyt skomplikowanie napisałem. To może zastanówmy się, jak to zrobić, żeby było lepiej. I żeśmy coś tam usiedli, przerobili i ten kod zmienili, więc to właśnie też pokazuje, że po prostu nikt nie jest z nas idealny, nie pisze idealnego kodu, a przede wszystkim dlatego, że pracujemy w zespole i każdy ma jakieś różne podejście i ważne, żeby to rozwiązanie było dobre dla zespołu, a nie tylko dla tej jednej osoby. OK, no i teraz kilka takich rzeczy, których nie powinno się robić. To, co już mówiłem, żebyśmy się nie spieszyli, bo mówię, no ja się jakiś czas temu spotykałem z takim właśnie podejściem, że szybko daj mi tego approve'a, bo nie blokuj procesu i idźmy dalej, bo kolejne funkcjonalności czekają. To nie jest dobra droga, nie spieszmy się. No, też myślę, że jak się zastanowimy, czy dobre produkty powstają w pośpiechu, no myślę, że raczej nie. Myślę, że ten czas jest potrzebny. Oczywiście z drugiej strony nie spędzajmy zbyt dużo czasu. Jeżeli review jest za duże, to powiedzmy to autorowi, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć i spróbujmy to podzielić na mniejsze, bo to będzie dużo bardziej efektywne. Kolejna bardzo ważna rzecz, nie róbmy czegoś, co możemy zautomatyzować, tak? Już pomijam rzeczy typu, że ktoś tam podczas review ściąga kod i sprawdza, czy on się kompiluje, nie? Bo też takie rzeczy słyszałem. Ale mówię, wszystkie testy na przykład, to powinno się dziać na Jenkinsie automatycznie. Jakieś narzędzia typu Findbugs, typu Sonar, tak, bo po to są, żeby używać i żebyśmy my nie musieli robić pracy, która może zostać zrobiona przez automat, przez oprogramowanie, po to, żebyśmy my mogli się skupić na tych rzeczach, które przez oprogramowanie nie może zostać sprawdzone, tak? Jakby ktoś jest napisany test, on przechodzi, no fajnie, ale czy ten test w ogóle ma sens, czy on odzwierciedla rzeczywistość, to już my musimy sprawdzić i to jest najważniejsze. Kolejna rzecz to jest taka, żebyśmy nie poprawiali czyjegoś kodu. Może się zdarzyć taka pokusa, że dobra, zamiast tłumaczyć, o co mi chodzi, to wezmę, poprawię i już, i będzie szybko. Nie? No, też nie o to chodzi, bo wtedy ta druga osoba się niczego nie nauczy, a jeszcze będzie miała poczucie, że jest w ogóle tak beznadziejna, że nawet nie jest w stanie poprawić własnego kodu, nie? Bo ktoś musi za nią poprawiać, więc to zupełnie nie w tę stronę. Kolejna rzecz, też taka właśnie z autopsji, że tak powiem, mocno mojej, żeby nie dawać gotowych rozwiązań. Jeszcze czasem się łapię, że tam, nie wiem, zobaczyłem, że można zrobić coś inaczej, mówię tak, kurczę, no to można jakąś tam wzorzec strategii zastosować, no i zacząłem tam pisać, jakby to wyglądało, że zróbmy to tak i to całe rozwiązanie tam komuś daje, gotowy kod. I to przede wszystkim jest złe dlatego, że ten ktoś może już przemyślał to rozwiązanie i się okazało, że ono ma jakieś swoje wady. Nie? I teraz wy robicie coś, co ktoś już zrobił, więc nie traćmy czasu, wystarczy tylko powiedzieć, zainicjować tę dyskusję. Nie? Słuchaj, może byśmy użyli wzorca strategii, co o tym sądzisz? Nie? I się okaże, że tak, okej, fajny pomysł, albo nie, no wiesz co, próbowałem, ale to generalnie nie pasuje, bo coś tam. I ostatnia taka rzecz, z których nie robić, to żeby nie parować tych samych osób i tych recenzentów po polsku. To jest trudne, bo ja z mojego doświadczenia to widzę, że prędzej czy później jest jakoś tak, że jest nam bliżej do kogoś, nawet bo ma bliżej biurko, albo się z kimś jakoś tam bardziej lubimy, albo mamy jakiś tam większy kontakt i naturalne jest to, że to review robimy sobie tam nawzajem, na przykład w tych parach. Ale to jest bardzo takie zgubne, bo wtedy ten transfer wiedzy jest taki bardzo ograniczony. Nawet ostatnio miałem taki przykład właśnie w pracy, że robię jakąś dużą funkcjonalność, taką, która się już tam długo ciągnie i mam po prostu oddzielny branch, do którego robię mniejsze pull requesty. No i było tak, że
dawałem jednemu koledze, tutaj pozdrowienia dla Piotrka, cały czas, znaczy było tak, że Piotrek brał na siebie to review i coś tam i dawał uwagi i tak sobie kolejne PR-y zmerdżowaliśmy, no i przed tam, nie wiem, 4. PR z kolei, Piotrek był zajęty i ktoś inny wziął tego PR-a i nagle się okazało, że on nam dał taką uwagę, że coś zrobiliśmy, co można było dużo uprościć i to było super, nie? My żeśmy już byli tak po prostu, poszliśmy w jedną stronę i straciliśmy ten punkt odniesienia, a dzięki temu, że inna osoba zrobiła ten przegląd, to udało się coś bardzo uprościć, więc to bardzo fajnie działa. Dobra, i teraz chciałbym porozmawiać chwilę o tym, o tej drugiej stronie, jak przygotowywać pull requesty. I zacznę od pytania do Was, czy przygotowujecie jakoś w jakikolwiek sposób swoje pull requesty, czy tylko po prostu klikacie tam create PR i już? Macie jakieś... To zależy, czy się komituje, bo najczęściej w projektach jest code of conduct albo jak komitować, to trzeba przelecieć samemu, żeby zwiększyć szanse akceptacji komita. Okej. Więc można powiedzieć, że część rzeczy można zrobić ręcznie albo automatycznie, na przykład commit hooki pilnują pewnych rzeczy. Okej. No dobra, ale to jest jedna rzecz, a ja bym chciał też jeszcze powiedzieć o takim przygotowaniu, takim naszym własnym, w takim sensie, że po kolei idąc, tak? Żeby dawać ten kontekst, czyli, bo to jest tak, że my coś robimy, poznaliśmy problem, później żeśmy wymyślili jakieś rozwiązanie i fajnie, siedzimy w tym może czasem nawet i od kilku dni i dla nas jest wszystko oczywiste, a teraz jak ktoś będzie ten kod przeglądał, to on może nawet w ogóle nie wiedzieć tam, jakie było zadanie, nie? Więc warto jest dać jakiś właśnie wstęp, opis, co było do zrobienia. Czasem to jest tak, że nie wiem, link po prostu do Jiry wystarcza, bo tam wszystko jest, ale w większości przypadków w tej Jirze jest jakieś jedno hasło, którego nikt nie rozumie oprócz tej osoby, która to implementowała i jeszcze na przykład, nie wiem, biznes analityka, z którym to przegadał, albo product ownera. Więc zastanówmy się, czy jak damy komuś do przejrzenia ten kod, czy on ma czy ma wystarczającą wiedzę na to, żeby to review takie dobre zrobić. Co też ciekawe i tam z tych badań wynika, że jeżeli tylko przygotujemy taki opis, to jakby sami na nowo patrzymy na ten kod. I po prostu czasem widzimy, że na przykład, kurczę, było do zrobienia to i to, no fajnie, ja troszeczkę odpłynąłem od tematu i zrobiłem bardzo fajne rozwiązanie, ale generalnie to strasznie to skomplikowałem, bo do rozwiązania ten problem był dużo mniejszy. I wprowadziłem tę tak zwaną złożoność tak przypadkową, tak to się chyba nazywa po polsku, czyli nie wynikającą z problemu, tylko wynikającą z rozwiązania. Więc warto, żeby to jakiś opis dołączyć. Kolejna rzecz to jest ta, o której już mówiłem, czyli single responsibility principle na poziomie pull requesta, czyli żeby jeżeli jest jakaś zmiana w tym kodzie, to żeby to dotyczyło też jednej zmiany jakiejś powiedzmy funkcjonalności, tak? Czasem jest to trudno zrobić, bo ta zmiana jest duża, to wtedy może warto podzielić to na mniejsze komity, tak żeby ten ktoś, kto przegląda kod, mógł sobie mniejszymi porcjami to przeglądać, czyli oczywiście to ma sens. Nie wiem, taki przykład jest, że dodajemy nową funkcjonalność, więc tworzymy jakiś, nie wiem, moduł czy klasy w jednym komicie, a na przykład w drugim podłączamy, że tak powiem, łączymy to, co napisaliśmy z tym, co już było, nie? Czy taki glue code, nazwijmy to. Więc fajnie, jak on jest, często ten glue code jest na pewno, jest bardzo go dużo, ale on jakby nie jest, on dużo nie wnosi, nie? Jakby ważna jest ta funkcjonalność, która była do zrobienia, więc zrobić w oddzielnym na przykład komicie, albo na przykład właśnie może w pull requestie, jeżeli się da, w oddzielnym pull requestie tę funkcjonalność, a w oddzielnym ją podłączyć. To bardzo dużo daje. W szczególności jeżeli robimy jakiś refactoring przy okazji, bo to jest oczywiście bardzo dobre, że na bieżąco robimy jakiś refactoring, jak widzimy, że coś już tam nie do końca jest dobre, to robimy refactoring, ale jeżeli wrzucimy go razem z tym PR-em, to może się okazać, że on bardzo jakby zaśmieci tę główną zmianę, tak? Znaczy na pewno utrudni przeglądającemu cały obraz, więc warto po prostu, widzimy, że potrzebny jest refactoring, to na chwilę przełączamy się znowu na mastera, robimy refactoring, oddzielny PR i później wracamy do naszej funkcjonalności.
I to, co też już wspominałem, żeby dawać wszystkich członków zespołu jako reviewerów, żeby tam nie było jakichś rozróżnieniów na juniorów, seniorów. No ja po prostu robię tak, że daję wszystkich jako reviewerów, przypisuję wszystkich, a później kto pierwszy będzie chciał sobie wziąć, to sobie weźmie, więcej osób będzie chciało popatrzeć na kod. Każdy ma do tego dostęp, każdy może zobaczyć, co się w kodzie dzieje. Mam pytanie. Tak. A jakiej wielkości zespół macie? W tej chwili to jest 5 osób chyba. Kolejna rzecz, żeby właśnie może doradzić ten punkt taki początkowy, żeby jeżeli on nie jest jakiś oczywisty, to może powiedzieć, wiesz co, tu jest jakby najważniejsza rzecz, zacznij sobie od tego, albo nie wiem, ten test opisuje tę zmianę, zacznij w tym miejscu. No i też to wspominałem, że jak już mamy tę checklistę, to też sami sobie zróbmy to review. I znowu badania pokazują, że tam od 10 do 22% w ogóle wszystkich zmian były spowodowane nie to, że ktoś nam dał uwagi, tylko my sami zauważyliśmy, że można coś zmienić, więc robienie sobie review też ma duży sens. No i pamiętajmy, żeby nie robić tych samych pomyłek, tak? Jak ktoś nam coś wskazuje na jakieś błędy, no to weźmy je sobie, że tak powiem, do serca i staramy się już ich nie popełniać. Dobra, zmierzając ku końcowi, kilka wad i kosztów robienia przeglądu kodu. Przede wszystkim pierwsza rzecz jest taka, że inny programista musi spędzić jakiś czas, żeby ten kod przejrzeć. Więc może się to wydawać, że to jest jakaś strata czasu. Natomiast prawda jest taka, że prędzej czy później on ten kod będzie musiał przejrzeć, go dotknąć, bo albo będzie jakiś błąd, albo będzie jakaś zmiana funkcjonalności. Więc tak naprawdę dzięki review, po pierwsze to się staje już takie jawne, że ktoś musi ten kod przejrzeć, no i on jest po prostu tylko odroczony, znaczy przesunięty w czasie. Robimy to wcześniej, wtedy, kiedy możemy coś jeszcze zmienić. Tak łatwo nam coś zmienić, bo nie też możemy, ale już jest trudniej. Kolejna rzecz jest taka, że robiąc review, nieunikniona jest taka przerwa między tym, że ktoś coś zrobił, ktoś musi to zreviewować, później ja muszę odnieść się do tych komentarzy, później ktoś musi znowu zreviewować i może nawet takie kilka razy, nie? Więc widać, że nam się jakby ten proces tworzenia kodu wydłuża. No i tutaj powinniśmy zrobić po prostu wszystko, żeby jakby te przerwy skrócić. To jest to, o czym mówiłem, żeby robić to często, najlepiej właśnie raz dziennie albo 2 razy dziennie i wtedy no zwłaszcza jeżeli już robimy to ponowne jakby review, tak, patrzymy na te komentarze ponownie, no to warto, żeby to zrobić jak najszybciej. Pewnie te zmiany nie są aż takie duże. I kolejna rzecz jest taka, że rezultaty przeglądu kodu, one nie są tak od razu widoczne gołym okiem. I tutaj taka fajna analogia gdzieś znalazłem do medycyny, bo w medycynie w połowie XIX wieku nastąpiły 2 takie równoległe odkrycia. Jedno to było antyseptyka, czyli tam odkażanie narzędzi i ciała tego pacjenta i anestezjologia, czyli usypianie tych pacjentów. Czyli wcześniej było tak, że prawda, lekarze nie wiedzieli, też dla nas jest to teraz oczywiste, że jak kroję pacjenta tym nożem, to fajnie byłoby go zdezynfekować, nie? To kiedyś to nie było oczywiste. I tak samo z tym usypianiem, bo po prostu operacje na żywych organizmach się przeprowadzało i ludzie tam mdleli sobie pewnie podczas tej operacji, to było takie naturalne usypianie, no ale to było to niezmiernie kłopotliwe. I teraz te odkrycia były bardzo blisko siebie i ci lekarze zaczęli szerzyć tę wiedzę, nie? I zaczęli mówić, że no słuchajcie, właśnie stosujcie jakąś tą antyseptykę i tak dalej. I z drugiej strony no, stosujcie też usypianie. Mamy tam, to chyba był chloroform. Mamy te środki, to usypiajcie ludzi. No i teraz lekarze byli bardzo chętni do tego, żeby tych pacjentów usypiać, nie? Bo to jest efekt widoczny, tak? Biorę, usypiam go, super, ten pacjent mi się tutaj nie rzuca, ja mam spokój, jest świetnie. A z drugiej strony mówią mi, żebym te narzędzia tam dezynfekował i ręce mył i jeszcze tam tego pacjenta. Ja tak w sumie po co? Jakieś bakterie? Jak to ktoś to w ogóle widział? Tak trochę nie wiadomo, nie? Jakby to wtedy ludzie jeszcze nie mieli tej świadomości. I lekarze byli bardzo oporni.
żeby stosować takie środki. I z przeglądem kodu jest troszkę podobnie, znaczy te efekty nie są takie od razu widoczne i no jedyne co możemy zrobić to po prostu uświadamiać ludzi, że to działa, że to ma sens, że to jest właśnie zwiększa przepływ wiedzy i tak dalej, to wszystko o czym powiedzieliśmy. Więc warto po prostu innym też tę wiedzę przekazywać. Okej, no i jedna z ostatnich rzeczy, czego mi brakuje w obecnych narzędziach do review kodu, no to pierwsza taka rzecz to jest przeglądanie kodu tak jak w IDEA, tak, czy tam w innym jakimś IDE, którego używacie. Jest 2018 rok i ja robiąc review w GitHubie nie mogę kliknąć na nazwę metody, żeby mi przyniosła do tego ciała, tak, metody, mówiąc po polsku. To jest strasznie irytujące dla mnie. I to się najczęściej kończy tak, że po prostu ja mówię, robię checkout po prostu tej gałęzi i robię review z poziomu idei, ale później jak muszę dać komentarz, no to muszę wracać. Widzę, że jest. Dokładnie. Tak, dokładnie tak właśnie też to dodałem, bo wczoraj właśnie, chyba dokładnie wczoraj wyszła ta aktualizacja, natomiast ona nie wiem, co tam jest, co można zrobić dokładnie, bo nie wiem, czy można, bo tam chyba nie można jeszcze komentować, tak? Można zrobić chyba pull requesta, ale chyba nie wiem, czy można skomentować coś. Okej. Znaczy jest w ogóle, wiecie, jest w ogóle w IDEA, przepraszam, w IDEA jest JetBrains ma takie narzędzie, które się nazywa AppSource i on tam ma jakiś właśnie plugin do tego, żeby robić review z poziomu właśnie IDEA i to jest super, to jest moim zdaniem naturalny krok i tak w najbliższym czasie będziemy to robić, bo to jest najwygodniejsze. Natomiast też wygląda na to, że może ten AppSource nie jest zbyt popularny i JetBrains nie będzie szedł w tę stronę, tylko właśnie zrobi integrację dla GitHuba i po prostu będziemy mogli sobie robić pull requesty, wszystko z poziomu idei i to jest super. Kolejna rzecz jest taka, że chciałbym oznaczać pliki, które już przejrzałem i dostawać po prostu ostrzeżenie, jak chcę zamknąć pull requesta, w sensie dać approve albo i nie, jeżeli wszystkich plików nie przejrzałem, bo no, okej, mogę na GitHubie zrobić tak, że pozwijać sobie pliki, ale to nie dostanę żadnego ostrzeżenia, że nie wszystkie pliki przejrzałem. Więc to jest znowu taka mała rzecz, która mogłaby dużo zmienić. No i kolejna rzecz to jest oznaczanie też komentarzy jako blokerów, bo chodzi o to, że czasem właśnie daję dużo uwag, ale daję też, z jakiegoś powodu robię tam decline, tak? I nie wiem, jest jedna po prostu rzecz, dla którego tego decline'a dałem, więc chciałbym zaznaczyć, nie? Że dla kogoś skupmy się na tym, a cała reszta to jest jakaś tam opcjonalna. No i okej, w Crucible można robić podzadania do Jiry, no ale to znowu wychodzimy poza tego GitHuba i generalnie to jest słabe. W Bitbuckecie z kolei podobno można dodawać taski do review, tak? Więc jest rozróżnienie między komentarzem a zadaniem. No i ostatnia rzecz to jest też oznaczanie komentarzy jako już zaadresowanych. Żebym ja wiedział, że dałem jakiś komentarz, ktoś zrobił poprawkę i teraz ja mówię tak, dobra, rzeczywiście ten ktoś to poprawił tutaj, więc oznaczę sobie, że to już jest zrobione. I znowu to jakiś czas temu GitHub wprowadził taką funkcję, która się nazywa Resolve Conversation, tylko że z tego, co rozumiem, to zarówno ja mogę kliknąć to Resolve, jak i ten ktoś, nie? Czyli on może jakby, jemu się wydaje, że on to już jakby zaadresował tą moją uwagę, no fajnie, więc on to kliknie i mi się to nie pokaże. No nie o to chodzi, ja chcę sprawdzić, czyśmy się dobrze zrozumieli. I to tyle tak naprawdę z mojej strony. Na koniec podsumowanie. Jest gdzieś jakaś taka teoria, że nasze mózgi tam do 7 rzeczy naraz potrafią ogarnąć, więc takich 7 rzeczy tutaj dla Was przygotowałem. Więc po pierwsze, takich, których chciałbym, żebyście, jeżeli coś chcecie wynieść z tej prezentacji, to żeby to były właśnie te punkty. Więc po pierwsze to, że code review jest narzędziem do współpracy, do dzielenia się wiedzą, do tego, żebyśmy mieli coraz lepszy kod, ale jakby to, że znajdujemy te błędy, to jest takie trochę obok.
No i na pewno nie jest to sposób na wytykanie błędów, czy nie wiem, czy mierzenie czyjejś jakby jakości pracy. Druga najważniejsza rzecz, żebyśmy znali kontekst, czyli też dawali ten kontekst, jak jesteśmy autorami, bo ta sama zmiana może być dobra lub zła w zależności od tego właśnie czego dotyczy. Zachęcam do tego, żeby używać tych list kontrolnych, checklist. No i takie najważniejsze, żeby robić małe, przy czym to nie zawsze jest kwestia ilości zmian, linijek kodu, tylko właśnie tej odpowiedzialności, że jedna odpowiedzialność. Regularnie, najlepiej raz lub 2 razy dziennie. Kolejna rzecz, żeby jakby wypośrodkować tę szybkość, którą to robimy, czyli nie spieszyć się za bardzo, ale też nie robić tego zbyt długo, bo to już nie przynosi efektów. No i mieć z tyłu głowy te psychologiczne aspekty. Przede wszystkim być po prostu miłym, wspierającym, dawać komplementy, podziękowania, to wiele zmienia. No i ogólnie przygotowywać też swoje pull requesty jako autorzy, żeby o tym nie zapominać, że to nie jest tylko kliknięcie create i już. Tutaj na koniec Wam przedstawiam te publikacje, z których korzystałem, przygotowując się do prezentacji i w ogóle samemu zgłębiając temat. Pierwsza to jest książka właśnie z tej firmy SmartBear. Ona już jest trochę stara, tam jest 2013, to jest chyba jakieś uaktualnienie, ale kilka konceptów może być już tam jakichś nieaktualnych, natomiast jest dużo po prostu takich badań bardzo fajnych, na których się też tutaj odnosiłem, więc jak ktoś chce, to zachęcam. Druga pozycja to też jest książka z kolei właśnie wydana przez JetBrains, przez jedną z pracownic, która mówi, jak tam robią review i jak oni uważają, że to powinno się robić. No i 3 już takie publikacje, powiedzmy naukowe badania właśnie z konkretami, więc zachęcam. No dobra, czy są jeszcze jakieś pytania, komentarze? Śmiało. No dobra, bardzo mi się podobało. Ale. Może tak. No bardzo mi się podobało. To, co mi się szczególnie podobało, znaczy to, co było znać, to, że to nie jest tylko praktyka. Temat został pokryty bardzo szeroko, ale też pogłębiona ta wiedza. No więc jak ja lubię się uczyć, to tu mam gotowy wsad. To, co jeszcze oprócz tego bym dodał od siebie, u nas w zespole to Wojtek Tomczyk wprowadził, znaczy nas zainspirował i wprowadziliśmy jako team. Mamy takie coś, że komentarze oznaczamy tak, jak się logi oznacza, poziomy. I mamy info, warning, error i w tym momencie od razu wiadomo, że z pierwszych tam 4 literek wiesz, czego się spodziewać. I z kolei ja chciałbym, żeby w momencie, kiedy mam narzędzie, to jak zaglądam sobie na pull requesta okomentowanego i tam widzę, że jest 60 komentarzy, to żebym zobaczył, że to jest na przykład 2 takie, w które muszę zajrzeć i one od razu, żeby były jakoś wyróżnione kolorkiem, ale że ja nie widzę tej liczby 60, która mnie przeraża, tylko widzę, że tam większość to są tam jakieś informacyjne czysto. To coś takiego bym bardzo... Kto następny? Czy mógłby Pan powiedzieć, jakich narzędzi Pan używa? Bo widzę, że GitHub i Bitbucket, a jakieś inne? Teraz to jest GitHub. Wcześniej był Bitbucket, tak? No i tyle. Bardzo bym chciał tego AppSource'a użyć. Jest tam jakaś inicjatywa, kolega się zobowiązał, żeby to ogarnąć, bo nie jest to podobno jakiś duży problem, ale tego jeszcze nie ogarnął, więc może trywialne też to nie jest. Więc tak. Mhm. Dlaczego wspominam, bo Gerrit ma zupełnie inny sposób robienia review. Okej. Warto zobaczyć, jak to wygląda. Okej. Ale to jest dla No niektórych to- jest to trudne. Okej. Dobra, na pewno sprawdzę. No mówię, nie mam tutaj możliwości, żeby pewnie się na Gerrita przełączyć w obecnym projekcie, nie? Ale to na pewno zobaczę. Fajnie. Czy coś jeszcze od Was? Jakieś pytania? Komentarze? Chyba nie ma. Dobra. Aha, jest. Podasz Marta tam? To pierwsze pytanie jest takie, co robisz
Co robisz, jak już wystawisz PR-a? Albo jak szukasz reviewersów na przykład? To może zadam drugie. I jakich narzędzi korzystasz na przykład, żeby przygotować się do pull requesta, żeby na przykład omijać jakieś typowe błędy, typu jakieś formatery, jakieś, nie wiem, lintery, coś takiego? Dobra, czyli pierwsze pytanie, jak szukam reviewerów? Nie szukam, to znaczy daję wszystkich w zespole, tak żeby każdy jakoś tam został poinformowany, jakoś tam maila dostanie. I to już jest wybór tej osoby, kto to weźmie. Oczywiście no, czasem wiem, że nie wiem, ktoś tam ma jakąś nie wiem, wiedzę, żeby coś przyspieszyć, to czasem kogoś tam konkretnego jeszcze poproszę, ale generalnie to jest w drugą stronę, że każdy z nas fajnie by było, jakby każdy codziennie po prostu zerknął na tego GitHuba, zobaczył co jest i wziął. Więc w ten sposób. A drugie pytanie co do narzędzi. Wiesz co, to na pewno mamy jakiegoś tam teraz Findbugsa i PMD w projekcie. Formater mamy jakiś jeden w idei, więc każdy ma to samo. Chyba tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o narzędzie. Czy czekam? Tak, znaczy wychodzę z założenia, że czekam i że ktoś powinien to wziąć, ale jeżeli no, długo się nie dzieje, no to wtedy reaguję, tak? Mówię o tym, nie wiem, na daily, czy generalnie no, proszę chłopaków, że trochę już to za długo wisi i czy możemy ten temat popchnąć, nie? Pytanie, wszystko fajnie, jak mamy ludzi z tego samego zespołu, a jak mamy ludzi z zagranicy, inna kultura i do tego jeszcze inna strefa czasowa. No tak, inna strefa czasowa, pewnie jest to ciężko przeskoczyć. To znowu można byłoby się zastanowić, nie wiem, ustalić na przykład jakieś właśnie tą kolejność, tak, że na przykład ktoś zaczyna swój dzień od review albo kończy, bo później ktoś po nim zaczyna swój dzień, więc żeby po prostu tę przerwę czasową zminimalizować. A co do różnic kulturowych, no to jest generalnie w ogóle pewnie szeroki temat i u nas w firmie było całe takie szkolenie jednodniowe z różnic kulturowych, więc no to trzeba mieć na uwadze jak najbardziej, ale właśnie dlatego też myślę, że jeżeli będziemy mili w ten sposób, o którym ja tam wspominałem, dawali dużo też pozytywnych, to myślę, że bardzo fajnie wpływa na to, na relacje. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze nie jest dostępna, ale chyba możemy się umówić, że ją gdzieś udostępnimy, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Pewnie no gdzieś będzie albo na IT Academy na stronie, albo nie wiem, na Facebooku. Wszędzie pewnie damy znać, żeby do każdego to doszło. O, wyłączyło się. Dobra, to dziękuję wam bardzo.